Muszę się skupić, bo zapomniałem co mam powiedzieć. Zapomniałem co mam powiedzieć. I co teraz? Ale siara. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli masz problem z oczkowaniem, co bardzo często się zdarza, tak jak w moim przypadku, gdzie walczyłem dosyć długi okres czasu, żeby sobie z tymi oczkami poradzić, gdzie w końcu wpadłem na to, co było przyczyną, to mam dzisiaj dla Was rozwiązanie i bardzo chętnie się z nim podzielę z Wami, tym rozwiązaniem. Zatem zaczynamy. Na pewno zdarzyło Ci się kiedyś podczas lakierowania, że wychodzą oczka. Miałem dosyć duży problem z tym. Powiem Wam szczerze, był taki okres czasu, jak zaczynałem przygodę z lakierowaniem, uczyć się oczywiście i tak dalej. Cały system powietrzny, który był zaopatrujący pistolet lakierniczy, był taki mocno prowizoryczny, powiedzmy. Później troszeczkę to usprawniłem i było zupełnie lepiej już, ale stwarzało mi to dosyć dużo problemów. Zakupiłem pierwsze jakieś filterki takie zwykłe, bo oczywiście każdy system powietrzny powinien być filtrowany przed lakierowaniem. No, bo nie unikniemy z tego, kompresor zawsze wydziela dosyć dużą ilość wilgoci, zarówno jak i oleju. W związku z czym musimy to przefiltrować. Oczywiście są świetne filtry lakiernicze, z tym, że te filtry są bardzo drogie. Jak zapewne wiecie, profesjonalny zestaw filtrów kosztuje nieraz 4, 5, 6, 7, 8, 10 tysięcy. No, umówmy się, nie stać mnie na taki zestaw, więc kombinowałem, co to zrobić, żeby było taniej. No oczywiście pierwsze zaczęliśmy od filtrów jakichś tam chińskich, zwykłych, kupionych na Allegro. To były filtry rzędu kosztu 80 zł, 90, może 120, bo od tego zacząłem. I powiem szczerze, że na początku efekt był całkiem niezły. Miałem zupełnie inny kompresor. Ten kompresor był totalnie mało wydajnościowy, bo to był kompresor bodajże chyba 100-litrowy. A nawet nie 100-litrowy, nawet chyba mniej, 75 litrów. Na samym początku oczywiście. To była jedna wielka tragedia, masakra. Używałem filtra takiego pod pistolet zwykłego, też chińskiego za kilkadziesiąt złotych, który dawał na 2-3 razy się nadawał. Później już się nie nadawał do niczego, bo już był cały zapchany olejem, wilgocią i nie dało się tego lakierować w ogóle. Dlatego musiałem kombinować, usprawnić i polepszyć, żeby to po prostu było funkcjonalne, prawda? Na obecną chwilę system mam zrobiony taki, że jest kompresor 150-litrowy, jest to kompresor dwutłokowy, jakiejś firmy włoskiej, Adler bodajże. Ten kompresorek bardzo dobrze się sprawdza, jest trochę głośny, jeszcze to mam nie zrobione tak, jakbym sobie chciał to ogarnąć, bo już jakiś tam plan jest zrobiony na to, jak w przyszłości to będzie wyglądało. Są już nawet części kupione do tego, do poskładania, ale no jak zwykle nie ma czasu, żeby ogarnąć to, żeby to zrobić tak, jak to powinno być według mnie. Znaczy, no jak powinno być zupełnie inaczej i wiadomo, lepiej z kompresorem śrubowym i no, że trzeba, no niestety to są koszty dosyć duże, na co teraz mnie nie stać, ale pomalutku do przodu będziemy to modernizować, też się z Wami podzielę, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o kompresor, to jest 150-litrowy, tak jak już powiedziałem, dwutłokowy. Z tego kompresora mam wyjście z zwykłym wężykiem 10 mm. Jest wejście do reduktora. To jest reduktor wstępny, łącznie z osuszaczem i to powietrze, które jest pchane z kompresora, wstępnie idzie do tego reduktora. Ten reduktor jest również osuszaczem, czyli skraplaczem, o tak się to chyba fachowo powinno nazwać. I faktycznie działa bardzo dobrze, bo co jakiś czas, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, choć niedużo używam tego systemu, ta wilgoć się zbiera, woda się zbiera i trzeba ją spuszczać. Naprawdę jest to powietrze odseparowane, ta wilgoć odseparowana od powietrza. No i z tego później reduktora i tego osuszacza wstępnego, czyli skraplacza, mam znowu puszczone wężykiem dosyć długim, bo chyba 11-metrowym, też 10, do drugiego zbiornika, do drugiego zasobnika powietrza, że tak powiem. To są takie podwójne butle kupione jakieś tam za 300 zł za Elixa, z jakiegoś rozebranego kompresora. I tym wężykiem mam puszczone do tego zasobnika. I co jest ważne, co zauważyłem, przez ten cały system, oczywiście nie jest to tak super wydajne, według mnie jest przepływ około 380 litrów na minutę, bo tak miałem pistolet wcześniejszy, który zużywał 360 litrów na minutę i spokojnie jakby to powietrze jest w stanie przepłynąć przez te wszystkie węże, co jest ważne. Wszystkie złączki wężak mam kupione o większej średnicy, bo jak weźmiecie standardową złączkę, na przykład, coś tu mam takiego, to Wam pokażę. Jak weźmiecie taką standardową złączkę, to jest pistolet do dejonizacji, to chodzi mi o tą złączkę. Zazwyczaj są mniejsze średnice tutaj w środku.
I trzeba patrzeć, bo zwróciłem na to uwagę, gdzieś to tam zauważyłem, ktoś o tym wspomniał i faktycznie są średnice mniejsze, o mniejszym przepływie i średnice większe. Ja mam z tymi większymi średnicami, z tym przepływem. To jest bardzo ważne, bo jeżeli kupicie pistolet HVLP, który zużywa nawet 340-360 litrów, jak to na przykład SATA 5500 zużywa, ponoć, no to może być problem. Problem tego typu, że nie uzyskacie ciśnienia na reduktorze przed pistoletem, ze względu na to, że nie będzie tej przepustowości powietrza. To jest bardzo ważne. Bo też miałem problemy z tym na samym początku. Co trzeba wspomnieć? No, jak to powietrze całe przechodzi przez ten wąż do tego drugiego zasobnika powietrza, który mam dodatkowy od kompresora, bo oczywiście kompresor jest 150-litrowy i tam jest też pewna ilość powietrza zgromadzona pod ciśnieniem. Swobodnie to sobie przepływa tym wężykiem do tego drugiego zasobnika i w drugim zasobniku mam już założone filtry dokładne. Jest na samym początku, teraz mam założone bardzo dobre filtry, to zaraz do tego przejdziemy, to Wam wszystko wyjaśnię. Bo był taki problem, że miałem kupiony z początku filtr, zwykły filtr chiński za 120 zł. Można go kupić bez żadnego problemu, zobaczycie na przebitce, jak to wygląda. No i działał 7 miesięcy, może 8 miesięcy, zaczęło się oczkowanie. Dobra, no to szukałem rozwiązania, odtłuszczacze, zmywacze, różne dziwne rzeczy, ale nie wpadłem na to, że może to być filtrem. No i rozmawiałem z kolegą, kolega mi polecił, ty weź sprawdź filtr od osuszacza i od tego zbiorniczka filtrującego powietrze, bo prawdopodobnie będzie zabrudzony. No i wiecie co, jakiego szoku doznałem, jak to rozebrałem, rozkręciłem, tam jest taka wkładka z pianki, z czegoś tam, to powiem Wam szczerze, że nie sądziłem, że to tak będzie wyglądało. On był cały żółty, tłusty, mokry, z niego normalnie kapało. Mało tego, on spod spodu jest przykręcany taką śrubką, mocowany do tej całej tej półszeczki, czy jak to nazwać. I wyobraźcie sobie, że śruba, która trzyma ten filtr, jest przykręcany od dołu z takim wirniczkiem, który rozprasza to powietrze, była normalnie skorodowana. Normalnie była zerdzewiała. W związku z czym od razu wpadłem na to, że prawdopodobnie jest to przyczyna mojego oczkowania. A zajęło mi to z 3 tygodnie dobre, zanim się zorientowałem, co jest grane. Walczyłem tutaj z tymi oczkami, z tym lakierowaniem. To może plak, to może jakiś odtłuszczacz, a to może nitrem, a to benzyną ekstrakcyjną. Nic nie dawało. Nic nie pomagało. No i dopiero wpadłem, jak mnie kolega naprowadził, że problem polegał w tym filtrze właśnie, prawda? No i po tych kilku miesiącach tego filtra, jak to rozebrałem, zobaczyłem, jak to wygląda. Dobra, decyzja padła, że trzeba coś kupić, jakieś filtry nabyć. No ale dobra, szukałem. Zawsze to z tym budżetem jest, wiecie jak jest, cienko jest, więc szukałem rozwiązania możliwie jak najtańszego. No ale przedział cenowy jest taki, albo coś używanego za 900, 1200, 1400, 1600 zł, niby w dobrym stanie, gdzieś tam na Elixie. Albo jakieś takie systemy filtrujące, no też droższe, no już typowo lakiernicze, rzędu 4, 5, 6 tysięcy złotych za komplet takich 3 tych dużych filtrów. Ja wiem, że to są profesjonalne filtry, ale one są strasznie drogie. Jeszcze dobra można by kupić takie drogie, no bo to oczywiście kupuje się na jakiś dłuższy okres czasu, ale jak zadałem sprzedawcy zapytanie, ile kosztują wkłady wymienne, no bo też nie był mi w stanie nikt odpowiedzieć na pytanie, jak długo te filtry wytrzymają. No to sprzedawca powiedział, że to zależy od lakierowania, jak dużo tego powietrza przepłynie. No dobra, wiem o to, no ja też to wiem, ale też no, trudno było jakby się określić, ile to wytrzymają te filtry. Bo to też zależy od kompresora oczywiście. Jeżeli jest nowy kompresor śrubowy, który nie podaje tego oleju w tym powietrzu, czy nie wytwarza tak bardzo dużej temperatury tego powietrza, no to okej, no to wytrzyma dłużej, ale są różne kompresory. Ja mam starszy kompresor, który już ma parę lat i on jest w 100% sprawny, on działa dobrze, on jeszcze tak strasznie nie pluje tym olejem, ale jednak ten olej gdzieś tam się pojawia, co nie? No i zapytałem, no dobra, no to ile kosztują wkłady wymienne do tych filtrów? No to pan mnie zaszczelił, bo powiedział, że 85% ceny filtra nowego to jest cena wkładów na wymianę tego filtra, więc zrezygnowałem, no bo kupując taki filtr, nie wiem, za 4000 zł i po 2, nawet 3 latach, co znowu mam dać 3500 zł za wkłady do niego, no to trochę bez sensu, nie? No i szukałem, aż w końcu znalazłem coś, gdzieś na jakimś forum chyba na lakierniczym, ktoś polecał filtry firmy CKD. To jest firma japońska, bodajże. Filtry są świetne.
No i słuchajcie, szukałem tych filtrów, ale szukałem też, żeby była dobra przepustowość, no bo to jest bardzo ważne, żeby to była jednostajna przepustowość, żeby to ciśnienie się nie wahało wyżej, niżej, no i żeby też były odporne i faktycznie bardzo dobrze filtrowały. I te filtry składają się z 2 bądź 3 no, tych filtrów, tych obudów. Ja zdecydowałem się na 2, w związku z czym dlatego, że z kompresora wychodzi powietrze, idzie do reduktora i wstępny skraplacz jest, prawda? Już tam jest wytracona, no nie wiem, jestem w stanie oszacować, że 90% tej wilgoci jest wytracone, ale to Wam powiem zaraz dlaczego. Tak uważam. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, z tego zasobnika, z którego wychodzą właśnie węże już do lakierowania pod pistolet, bądź do urządzeń, które do szlifierki, do czegokolwiek, co używam, bo jedno łącze mam zrobione, które idzie przez filtry i to jest tylko i wyłącznie używane do kompresora, do pistoletu lakierniczego, bądź do pistoletu dejonizującego, no antyelektrostatycznego. A drugie zasilanie mam po prostu do tych narzędzi tak puszczone bez tych filtrów, no bo mi jest szkoda ich po prostu zabijać, prawda? I jest już wstępnie wytracona wilgoć, co jest bardzo ważne. Nawet jak to wszystko spinałem do kupy, robiłem to też bardzo szybko, bo mi to trzeba było na szybko zrobić, bo wiadomo, zawsze coś jest do zrobienia na szybko, a nigdy nie ma czasu, żeby się tym profesjonalnie zająć. W związku z czym po prostu co miałem, jaki wąż miałem, tak podpiąłem, podłączyłem na szybko. I w sumie dobrze się stało, bo 11 metrów węża, który idzie z kompresora do tego drugiego zasobnika, przez ten cały wąż to powietrze jak przepływa, już się w bardzo dużej mierze studzi. Bo każdy z nas wie oczywiście, że kompresor sprężając powietrze wytwarza się bardzo duża temperatura i to powietrze też jest bardzo ciepłe. I z początku jak lakierowałem, to normalnie było nawet nieraz przy dłuższej pracy kompresora było czuć, że to powietrze leci ciepłe. Mało tego, było wilgotne i jeszcze było z jakimiś tam cząstkami oleju. To było ewidentnie widać przez to oczkowanie, prawda? I jak to powietrze całe przejdzie z kompresora do tego zasobnika, to ono już jest osuszone, jest wystudzone i mało tego jeszcze w tym zbiorniku, który mam dodatkowy, przez ten zbiornik przepływa, bo on jest połączony tak jak gdyby równolegle i to powietrze przepływa przez ten zbiornik i jeszcze tam wytraca i jeszcze się troszkę ochładza. No i później już końcowa linia to są te dwa filtry, które ja zakupiłem. Jeden filtr jest to filtr wstępny, który filtruje powietrze, jeszcze pochłania wilgoć, filtruje wstępne mgiełkę olejową i on jest grubości, nie puszcza większych ziarenek jak 20 mikronów. Czyli po prostu filtr jest 20-mikronowy. I za tym filtrem jest następny, jeszcze bardziej dokładny filtr. Już jest ten filtr, już nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić specyfikację, ale wiem, że jak czytałem opis o tych filtrach, to byłem w szoku, bo bodajże to było chyba 0,01 mikrona. Nie chcę skłamać, ale tak mi się wydaje. Mogę to zweryfikować albo po prostu sprawdzicie sami, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. I co mi się spodobało, że przepustowość tego filtra ma chyba 400 coś litrów na minutę. Bo była taka sytuacja, że używałem wcześniej pistoletu, bo tam się tymi różnymi pistoletami też pałałem i próbowałem to taki, siaki, to owaki i na jednym pistolecie, tylko już nie pamiętam, który to był, on miał niesamowicie duże zużycie powietrza. Ja nie wiem, czy to nie była SATA chyba. To wyobraźcie sobie, że jak nie miałem jeszcze tych filtrów CKD i no miałem ten chiński wcześniejszy, to nie byłem w stanie uzyskać 1,8 bara ciśnienia na tym pistoletu. Mogłem rozkręcić reduktor na maksa i nie byłem w stanie wytworzyć większego ciśnienia już przy samym pistolecie jak 1,8 bara. A czasami są pistolety, które potrzebują 2,2 bara czy 2,5 bara, prawda? No i później dopiero jak zainstalowałem te filtry CKD, te japońskie, dopiero zobaczyłem, jaka to jest różnica. Jest ewidentnie słychać taki śmieszny świst tego powietrza, jak przelatuje przez te filtry, ale nawet jak weźmiemy pistolet, nie wiem, na przykład często lakierujemy Meiji HVLP-kiem, bo też ma dosyć duże zużycie powietrza, bodajże chyba 350 litrów, no to jestem w stanie wytworzyć na nim 3 bary ciśnienia, czego przy tamtym wcześniejszym filtrze nie mogłem zrobić nawet 1,5 bara. Więc różnica jest kolosalna, przepustowość jest świetna i cudownie filtruje. I dopiero jak założyłem te filtry CKD, wszystko się uspokoiło. Uwierzcie mi, wszystkie problemy zniknęły, wszystkie oczkowania, wszystkie
no nie wiem, jakieś tam rzeczy, które wpływały na to lakierowanie i oczywiście zupełnie inaczej się zaczęło lakierować. Ciśnienie powietrza było bardzo stabilne, ostudzone, no w warunkach też kontrolowanych to robię zawsze, bo mam tu około 22 stopni Celsjusza ustawione podczas lakierowania. I to też jest bardzo ważna jest temperatura. Jeszcze chciałbym Wam jedną rzecz powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, bo już pewnego czasu miałem wspomnieć o tym i nie mam tutaj przy sobie, bo się nie przygotowałem, ale widzicie, teraz mi się przypomniało. Chciałbym zwrócić uwagę też Waszą na filtr, na reduktory, które zapinamy pod jakikolwiek pistolet lakierniczy, prawda? To jest jakaś tam przelotka zrobiona na szybko do czegośkolwiek, żeby sobie wpiąć. Nie wiem, czy jesteście świadomi, są dwa rodzaje reduktorów do pistoletów. I te reduktory są albo przepływowe z dławikiem. Nie chcę wprowadzić w błąd, ale tak mi się kojarzy. Przepływowe z dławikiem bądź membranowe. Ja to gdzieś usłyszałem właśnie o tym membranowym i szukałem, było ciężko kupić ten membranowy. Oczywiście są. Iwata chyba robi te membranowe, firma Star też robi bodajże te membranowe. I udało mi się kupić pierwszy membranowy, jaki był, to był Italco. No i to był już całkiem niezły reduktor. Wiecie co, różnica jest kolosalna. Jak zapinacie taki reduktor membranowy pod pistolet i ustawiacie sobie, załóżmy tam na wstępnym reduktorze mamy 4 bary ustawione. No i tu potrzebujemy, w zależności od pistoletu, ile pistolet wymaga, albo to jest 1,8, albo to jest 2 bary, albo to jest 1,5 bara, tak jak Porfisy, na przykład pistolet Porfis, który też używam często. I słuchajcie, różnica jest kolosalna, bo jak weźmiecie zwykły taki tani reduktor za 40-50 zł, i też są niektóre niezłe, bo też mam takie tanie za 40 kilka złotych, które też fajnie działają. Jak ktoś będzie zainteresowany, to bardzo chętnie się podzielę, jak to wygląda i gdzie to kupić. Ale wiecie co, jak założymy membranowy reduktor do pistoletu i powiedzmy, że mamy nabite 4 bary z kompresora, prawda, i wciskamy spust pistoletu, to powietrze nie bije całym ciśnieniem 4 bary, jak to zazwyczaj w reduktorach jest, tylko to powietrze jest od razu zredukowane do ciśnienia, któremu ustawimy. I nie ma tego puknięcia na samym początku, takiego mocnego dmuchnięcia, bo wiecie, często jak lakierujemy, no to po prostu lakierujemy samochód, no i kończymy element, to puszczamy spust z farbą, prawda? I czasami jak się puści go całkowicie, że to powietrze przestaje lecieć, no to jak wciśniemy znowu, to mamy takie uderzenie i wtedy lakierując, cieniując jakieś tam kolory dożarte, że tak powiem, srebrne bądź inne, trudne do lakierowania, no potrafią postawić to ziarno, nie? W związku z czym, jeżeli weźmiemy kupimy sobie taki reduktorek membranowy, mamy dużo większą pewność, że to będzie bardzo stabilnie i bardzo fajnie. No i one też nie są takie czułe na spadki ciśnienia. Jeżeli w kompresorze na przykład macie spadek ciśnienia, bo wiadomo, jak pistolet pobiera dużo powietrza, typu na przykład Meiji, Finer Cora, którego używam HVLPK do bazy bardzo często, on ma bardzo duże zużycie powietrza i jeżeli Wam kompresor na to nie wydoli, albo przestaniecie chwilę i on znowu dobije, że zrobi większe ciśnienie. Ja wiem, że to idzie wszystko przez reduktor, ale automatycznie, jeżeli na kompresorze spadnie Wam ciśnienie do powiedzmy 5 barów, a nominalnie jest 8 barów przy szczytowym dokompresowaniu tego powietrza, no to zaczynają nam się później spadki tutaj wahania na tym reduktorze już przy samym pistolecie. I jeżeli mamy taki membranowy właśnie ten reduktorek, zauważyłem, że on jest bardzo stabilny i możemy mieć nawet nieraz mniejszy spadek na kompresorze i to nie wpływa nam na wartość, którą ustawiamy tutaj na tym reduktorze membranowym. W związku z czym można sobie poszukać, można sobie zakupić, po prostu patrzcie, żeby był opis, że to jest reduktor membranowy. No, to jest bardzo ważne. No i przez te filtry oczywiście wszystko się uspokoiło, później już podczas pracy, testowania i tak dalej, z czystym sumieniem polecam. Te filtry są bardzo tanie. One są z reguły 3 w zestawie, bo pierwszy może być z reduktorem wstępnym skraplaczem, później drugi jest ten 20-mikronowy, wstępne oczyszczenie, odolejenie i jeszcze wytracenie wilgoci. No i trzeci jest ten finalny, który jest bardzo dokładny, ale są też oczywiście różne modele, bo są większe, mniejsze. No ja zakupiłem te mniejsze, bo mi to wystarczało po prostu na przepływ tam 350-60 litrów, więc ja kupiłem te najtańsze. Za komplet 2 gotowe z przyłączami zapłaciłem 480 zł. I używam je już chyba, nie wiem, 8 miesięcy.
nie ma żadnego problemu z lakierowaniem. Nic się nie zapycha, ciśnienie cały czas stabilne, wszystko działa tak, jak ma działać. No, więc to myślę, że może komuś pomoże, bo wiem, że też rozmawiałem z kilkoma osobami, którzy też byli troszeczkę zagubieni. Nawet wczoraj był znajomy, z którym rozmawiałem i mówię, że też kupił super profesjonalne filtry, no i po 1,5 roku zaczęło mu oczkować. No i tak żeśmy się zgadali, no i mówię mu, ty, musisz filtry wymienić, nie? A on mówi, ja widzisz, że nie zwróciłem uwagi, bo jeszcze tam nie zaglądałem, nie? Aczkolwiek też ma takie duże, profesjonalne te filtry założone, no i tak doszliśmy do wniosku, że trzeba będzie te filtry zmienić. No, to tak na szybciutko dzisiaj wspomniane mamy o instalacji pneumatycznej. Jeżeli jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Najlepiej zadawania pytań, chętnie odpowiem, chętnie pomogę. No już niedługo pojawi się nowy filmik też na tym kanale. Zobaczycie grubą renowację. Zaczynają się projekty, będziemy kręcić, no i wrzucać filmiki. No i tyle. Jakby ktoś coś potrzebował, zapraszam. Dzięki bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!